Przyznaję się bez bicia, że fanem pierogów nie jestem. I dlatego jechaliśmy ponad 3 godziny do Doncaster, do lokalu o tej nazwie. Witajcie moi drodzy, bez obwijania w bawełnę. Wybieramy się dzisiaj do Doncaster, a lokal nazywa się Woolpack Grubo Nadziane Pierogi. Kiedyś jechaliśmy już podobny kawał drogi, bo jechaliśmy aż do Peterborough, do kolegi Iwana. Jeżeli to oglądasz, to Cię pozdrawiam i Twoją mamę również. No i co, jechaliśmy tam, ale nie za bardzo na pierogi. Ja ogólnie fanem pierogów nie jestem. Jeżeli muszę już jakieś zjeść, to zjem z kapustą i z grzybami. Te posty to na Facebooku głównie mają związane z pierogami. No w końcu to są grubo nadziane pierogi. Ale ja mam taką cichą nadzieję, bo dzisiaj mówię, pierogów nie chcę. Mam taką cichą nadzieję, że znajdę... Mam dwie nadzieje w ogóle. Po pierwsze nadzieję, że znajdę coś poza pierogami, a po drugie lokalizacja studia. A o co chodzi z tą lokalizacją studia? No o to chodzi, że jedziemy tam w tygodniu i w tygodniu mają o tej godzinie otwarte, no i wiecie jak to jest po południu. Po południu nie dość, że są masakryczne korki, a dwa, jest już coraz później w roku, jest coraz ciemniej. No i co? No i przyzwyczaiłem Was i przyzwyczaiłem siebie, że podsumujemy każde nasze miejscówki gdzieś w plenerze. Dlatego dla mnie pełna koncentracja. Wy posłuchajcie sobie naszej ekspertki Ani, czyli co? Kącik.pl bawi, Ania uczy. Aniu, powiedz nam coś ciekawego na temat miasta Doncaster. Doncaster to ciekawe miasto w hrabstwie South Yorkshire w północnej Anglii, które łączy w sobie długą historię, kulturę i nowoczesne akcenty. Oto kilka ciekawostek. Rzymskie początki. Doncaster powstał jako rzymski fort Danum przy słynnej drodze Ermine Street, łączącej Londyn z Yorkiem. Kolejowe dziedzictwo. Miasto jest znane z historii kolejnictwa. To tutaj zbudowano słynne lokomotywy parowe, między innymi Flying Scotsman i rekordzistkę prędkości Mallard. Wyścigi konne. Doncaster Racecourse to jedno z najstarszych torów wyścigów konnych w Wielkiej Brytanii. Odbywa się tam prestiżowy St. Leger Stakes, najstarszy klasyczny wyścig na świecie, rozgrywany od 1776 roku. Zamek i lotnisko. W okolicy znajdują się ruiny Conisbrough Castle, który zainspirował Waltera Scotta do napisania powieści Ivanhoe. Doncaster miał także własne lotnisko, Robin Hood Airport, choć w ostatnich latach jego działalność była zawieszona. Przemysł i rozwój. Dawniej miasto słynęło z górnictwa i ciężkiego przemysłu, dziś przechodzi transformację, rozwijając centra handlowe, infrastrukturę i kulturę. Witamy w mieście Doncaster. Jesteśmy na miejscu i powiem Wam, że ten parking, bo jest naprzeciwko, tu jest centralnie grubo nadziane i tu jest naprzeciwko parking i pomyślałem sobie elegancko, będę wrzucał hajsy i tutaj zostanę, ale co się okazało? Okazało się, że to jest max stay pół godziny, ale możecie wyjść i dorzucać. Ja już nie chcę mi się przeparkowywać, po prostu tak to sobie zrobię, ale że macie mnie, to tutaj możecie sobie zaparkować, bo przejeżdżałem obok niego i tutaj jest. No to co? Grubo nadziane pierogi, Doncaster, nadchodzimy, ale już wspominałem u Ani w Nottingham podczas mojej drugiej wycieczki, że te popołudniowe to mi jakoś nie służą podróże. Nie jestem jakiś mega głodny, a zawsze jestem mega głodny, ale co, tak czy tak, nie mogę się doczekać, uciekamy. The Woolpack, grubo nadziane pierogi. Mi się zdaje, że The Woolpack to jest ogólnie pub. Wszystko się dowiem i zobaczycie, a później zapraszam Was na podsumowanie. Pelowska Armia, idziemy.
siedzę sobie jak boss, wyczekuję na coś, czym mógłbym wypić wasze zdrówko. Nie spoilerując podsumowania, no bo sam nie wiem, jakie będzie jedzenie, sam lokal robi ogromne wrażenie. Naprawdę fajnie tutaj jest. Jedyny ten minus jest dla mnie osobiście, ale to nie jest tutaj Woolpacka wina. To ta sytuacja z parkingiem, jest to męczące, że muszę co 25 minut wychodzić i opłacać. No ale co? Od tego macie mnie, wy tego nie popełnicie błędu, bo zaparkujecie tam, gdzie wam pokazałem mniej więcej. No i co? Czekamy na jakiś napój. Dzisiaj mamy takiego drinka, w ogóle za mną jest wycieczka numer 1 do tego parkomatu. Na koniec w podsumowaniu powiem wam, ile w ogóle tam wycieczek zrobiłem. Za ciebie, droga Ewelino, Ewelina to jest Big Boss tutaj, za Doncaster, za The Woolpack, grubo nadziane pierogi i za was, moi drodzy widzowie. Taki tutaj koktajl dzisiaj, wasze zdrówko. A koktajl to jest specjalność Eweliny. Ja już wiem, co sobie zamówię. Zamówienie już zrobione jest i od razu mówię, nie ma startera. O, dobra. Akurat przyszło jedzenie. Także od razu mówię, startera nie ma. Jesteśmy w miejscówce o nazwie Grubo Nadziane Pierogi, czyli mimo moich takich nie, zaraz zobaczycie, co zamówiłem. A jeżeli chodzi o deser, to stało się coś niesamowitego. Coś, że jeżeli ktoś by mi to powiedział, że to się stanie, to bym powiedział, pogięło cię. A co się stanie, to zobaczycie, jak wjedzie deser. Idziemy na maina. I wiem, zaraz zaczniecie marudzić, że mówił, że nie je pierogów. No słuchajcie, tutaj jest naprawdę sporo takich opcji. Kotlet schabowy, te placki po węgiersku, to wszystko jest, nie? Tyle, że jak zobaczyłem te pierogi, które mają do zaoferowania, to tych nigdy w życiu nie jadłem. A jakie mamy pierogi, to patrzcie na to. Na przykład te tutaj to są niemieckie pierogi. I zaraz powiem dokładnie, co tam jest. A te tutaj to są country style pierogi, czyli takie farmerskie, coś takiego. Oczywiście surowa do tego, no i co? Inaczej, bro. Na samym początku zaczniemy od, wiem z tego, od piwka. Łyk jest. Zaczynamy od surowy. Uwielbiam takie surówki. Niemieckie country style. Wjeżdżamy w Niemcy. Do tego mamy śmietanę i do tego mamy ich wyrobu sos czosnkowy, a w niemieckim powinno być ziemniaki, bekon, kiszona kapusta i cebula. Dobra, jak to smaczy, bo bierzemy taki wielki kawał. Mega. Teraz bo ja czytam w ogóle z menu, nie? Żebym nie skalczył. Country style. Bierzemy w te drugie. A w tych drugich to powinno być ziemniaki, bekon, kiełbasa i cebula. Na razie nie zamaczam w sosach. Zrobimy to za chwilę. Taki kawał. Mega. I bardzo dobrze, że są 4T, 4T, bo i te są dobre, a 8 tych i 8 tych bym niestety nie pomieścił. Dobra, bierzemy Niemca i zamaczamy go w sosie czosnkowym. Mega. Do tego surowa. I do tego bro.
Czas na farmerskiego. Ja mówię na to farmerski, ale to jest country style. I zamaczamy go w śmietanie. Surówka do tego. I już mnie znacie, bro. Dokańczam to, pilnuję zegarka, jeżeli chodzi o parking i zaraz wjeżdża deser. A co wjeżdża na deser? Jeżeli znacie moje upodobania i mój ranking deserów, to historia, którą zaraz Wam powiem, jest niesamowita i ja sam bym w to nie uwierzył. Widzimy się za chwilę. Dobra, o co chodziło mi z tą historią niesamowitą? Po prostu w grubo nadziane w Doncaster mają chocolate brownie. A jeżeli wiecie, albo nie wiecie, to teraz się dowiecie, chocolate brownie z lodami dla mnie to jest świętość. Dla mnie to jest deser numer 1. Jechałem kawał drogi na niego pierwszy raz w polskim lokalu, aż do Hull. No i co? I tutaj mają, ale Ewelina zapewniała mnie, to znaczy nie zapewniała, po prostu poinformowała mnie, że gofry tutaj to są ich wyrobu i to jest taki bestseller. Czy w Doncaster mają bezguście deserowe i wybierają te gofry ponad the best chocolate brownie? Czy może te gofry są takie super? Ale zanim je spróbujemy, wjeżdża czarna kawka, w ogóle tutaj są fajne takie rureczki, fajne podane. To mleczko jest, ale ja tego mleczka na pewno nie wypiję. Czas ją spróbować. Pachnie mocą, a rureczki, to jak zawsze podkreślam, fajny nice touch. Dobra, no i co, czy będę tego żałował mojego wyboru, że wziąłem gofry za Twoją namową, Ewelino? Czy może pokocham je? Powiem Wam, że delikatne, słodkie, no bo to jest deser, on ma być słodki. Tyle, że czy są lepsze od chocolate brownie? Dowiecie się w podsumowaniu. Ja dokańczam waffles, gofry, dokańczam kawę i widzimy się zaraz w studiu. I jeżeli chodzi o studio, to mam takie też dylemat i taki problemik trochę, gdzie to wziąć. Chcę Wam pokazać coś ciekawego i sam chcę zobaczyć jakieś ciekawe rzeczy. Mam lekką naradę z Eweliną. No i co? Dowiemy się za minut parę. Hej! Witajcie w studiu. Po pierwsze, dziękuję Tobie, Ewelino, za polecajkę tego studia, bo ja lokalizację miałem inną, ale jesteśmy w Cotsworth Hall Museum i tak, za mną jest Doncaster, macie nawet tutaj taki malutki stawek, a przede mną jest ten tutaj budynek. No i to jest zakładam, te muzeum całe, tylko że my jesteśmy za nim. I te boki, tyły nie wyglądają tak atrakcyjnie jak ten tutaj, to tutaj tło. Raz, dwa, trzy. 3 wycieczki do parkomatu. Na szczęście już jest po tym, bo powiem Wam, że ja po pierwsze uwielbiam podróżować, po drugie uwielbiam się relaksować. I nie ma nic lepszego jak pojechać do lokalu, który serwuje polskie jedzenie, relaksować się jedząc szczególnie dobre jedzenie. A jak musiałem patrzeć i w ogóle alarmy sobie ustawiałem co 27 minut, żeby zaraz iść. Na szczęście, jak już wspominałem, macie mnie i jeszcze raz powiem, tutaj sobie zaparkujcie. To jest tak naprawdę może z 5 minut zlaczka, ale sobie zjecie na spokojnie i nie musicie biegać w tej nazad. Ewelinę musiałem uspokajać, że nie uciekam bez zapłacenia, tylko idę płacić. W ogóle Ewelina i Gabriela, dziękuję Wam. To są kolejne osoby, które poznałem na mojej drodze youtubera.
Widzicie mnie tutaj roznegliżowanego w krótkim rękawku, w spodenkach. Ten epizod oglądacie parę dni przed świętami. Dopiero w ogóle zauważyłem ten mój cały schedule. Po prostu nieraz tak mam, że robię sobie w miarę na bieżąco epizody, a nieraz z moich prywatnych powodów, o których Was nie muszę informować, robię sobie nadto. Także życzenia złożę Wam na koniec, a teraz podsumujemy The Woolpack pierogi grubo nadziane w Doncaster. Jeżeli chodzi o lokal, sam lokal, on jest przeogromny. W ogóle The Woolpack to był pub i to, o ile dobrze pamiętam, a Ewelino albo Gabrielo, możesz mnie poprawić w komentarzu, ten The Woolpack był jednym z najstarszych w ogóle pubów w Doncaster. Niestety upadł, ale na szczęście oni przejęli, także lokal przepiękny. Lokal przepiękny, w ogóle jak tam wchodzicie, to nie wiem, czy w ogóle może ktoś z Was jeździ Rolls Royce'em. Ja jeszcze nie. Tam jest taka właśnie ściana piękna z tymi światełkami i może kiedyś, jak YouTube będą hojne, to chociaż ja mówiłem przy epizodzie w Crew, że w Crew akurat budują Bentleye, tu jest Bentley, tu Rolls Royce. Ja jestem bardziej taki G-klasa w Brobusie, ale ten sufit wygląda fenomenalnie. Szybka taka historia, jeżeli chodzi o ten Woolpack. Po prostu Woolpack był pubem, oni przejęli to. Wesela, urodziny, wszystko, nie? No ten lokal jest tak ogromny, w ogóle jeżeli chodzi o ten merch, bo tam zaczęli serwować, mają kucharzy z kuchni indyjskiej, nawet trochę mnie korciło, żeby coś takiego zjeść. Wiem, że Ty, moja najdroższa przyjaciółko, uwielbiasz kuchnię indyjską, także może czas na wycieczkę do Doncaster. Powtórzę się po raz kolejny, linki tam wszystkie będą zamieszczone i jeżeli macie ochotę, jeżeli nie na pierogi, a na indyjskie, to śmiało uderzajcie do Doncaster. Lokal mamy omówiony, jeżeli chodzi o atmosferę, to czy Ewelina, czy Gabriela, przesympatyczne dwie osoby. To jest to, czyli vibe jak najbardziej na plus. Tam jest bilard, możecie sobie pograć. Jest naprawdę fajnie i powiem Wam, że serce mnie bolało. A dlaczego mnie bolało serce? Bo dojeżdżając w ogóle do The Woolpacka, te wszystkie sieciówki, takie wszystkie badziewia były full. Puby były full i to wszystko, a tam niestety nie było full. I tak się zastanawiam, nie wińmy nie Polaków. No bo oni może nie wiedzieli, może nawet nigdy nie pomyśleli, żeby pójść do tego, nie? Wińmy nas. Jeżeli masz jakichś znajomych albo, no masz, to nie ma żadnej płci, jeżeli macie jakichś znajomych nie Polaków, to zabierzcie ich tam sobie, czy tam, czy po prostu do innych takich polskich lokali. Niech sobie spróbują, jeżeli im zasmakuje, a w większości na pewno tak będzie, to i po prostu słowo się rozprzestrzeni. Szybka prywatka była. To co, może teraz czas na ceny. Wizytę w The Woolpack, pierogi grubo nadziane. Nie, to za długo. Po prostu The Woolpack. Zaczęliśmy od drinka i drink był wykonania i z polecenia Eweliny i ten drink kosztował 5,20. Startera dzisiaj nie było, od razu main wjechał, ale zanim main wjechał, to wjechało piwko i te piwko kosztowało 3,80. No i jeżeli chodzi o maina, skusiłem się na pierogi, po prostu były te niemieckie pierogi i były country sides pierogi, czyli takie farmerskie i powiem Wam, że nie żałuję. Fajnie w ogóle, że nie musicie całego paka zamówić jednych, możecie pół tego. No i co? I niemieckie pierogi 4 kosztowały 5,75, a country side pierogi też 4 kosztowały 6,75. Na deser, jak zobaczyłem, że jest chocolate brownie, to już wiedziałem, co zjem, ale za namową Eweliny zjadłem gofry w ich wykonaniu. I co? I te gofry kosztowały 8,50. Jest dosyć późno, dokładnie jest za 15:07, czyli nie jest tak późno, ale mam prawie 3 godziny jazdy do domu. No i potrzebowałem kawy i ta kawa kosztowała 2,50. Za całość w The Woolpack pierogi grubo nadziane Doncaster zapłaciliśmy 32,50. Jeżeli chodzi o cenę, to co zjadłem, co wypiłem, bo
Często mówię, może jesteście tu nowi, to nie wiecie. Po pierwsze, dziękuję, że przełączyliście na te moje wypociny. Ja jem fulla. Mam ochotę, wszystko jem. Akurat dzisiaj wyjątkowo startera nie wziąłem, bo nie wiedziałem po prostu, co na maina wezmę. I teraz, ale to już wiecie, po ptokach, bym wziął z startera, bo te pierogi, one były, powiem już teraz, one były przepyszne, ale nie zapchałem się nimi. Podejrzewam, jakbym wziął taki normalny main, nie wiem, kotlet, ziemniaki, to bym się bardziej zapchał. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Będę musiał do Doncaster przyjechać jeszcze raz i tym razem wziąć startera. Także na fulla, na to co wziąłem w Doncaster, w przepięknym lokalu, te jedzenie było... Powiem Wam, że jak jestem fanem, dla mnie tylko i wyłącznie istnieją pierogi z kapustą i z grzybami, to te niemieckie naprawdę podniosły poprzeczkę. Te farmerskie też były pyszne, ale ja jednak lubię tą kapustę kiszoną w środku. I te niemieckie to były przekozaczne na tyle, że jak będę w Doncaster następnym razem, a z tego co widziałem jest po prostu sobie do przejścia, do pójścia do jakichś pubów czy coś i zjedzenia takich pierogów, to na pewno się tutaj wybieram. Jedyny letdown, to znaczy to nie jest letdown, wiadomo, każdy ma inne smaki. Ja mogę powiedzieć, co mi smakuje, co mi nie smakuje, a decyzję Wam zostawię, jeżeli chodzi o Wasze kubki smakowe. Po prostu tak, ten gofer czy gofr naprawdę był pyszny, był delikatny, fajny, ale dla mnie chocolate brownie jest numerem 1 i chyba zawsze będzie numerem 1, ale nie żałuję. To nie jest tak, że o kurczę, zjadłem gofra, a wolałem... Nie. Chciałem spróbować gofra i naprawdę był dobry. Jeżeli jesteście gofrażami, to uderzajcie na te gofry. Nie korci. Może kiedyś właśnie starter, znowu niemieckie wjadą i na pewno chocolate brownie. Ale tak czy tak, gofer na plus. Porcje, no co mogę powiedzieć? Ten deser był spory, ale... No te pierogi zawsze nie są jakieś takie wielkawe, nie? Ja tak czy tak jestem najedzony, na szczęście nie jestem na żarty, bo teraz w samochód, 3 godzinki, muzyczka fajnie, w ogóle ta pora pod jednym względem, ta pora mnie męczy, jak mam tu przyjechać, tu czy w ogóle po południu, ale powroty są idealne. Satysfakcja, że jest wszystko nagrane, człowiek najedzony, nuta, nie ma busy na drogach. Same plusy dla Woolpacka w Doncaster, czyli werdykt już znacie. A werdykt The Woolpack, pierogi grubo nadziane. Uważam miejscówkę za... Dla świeżaków szybkie info, to były fanfary przed werdyktem. Za miejscówkę, która smaczy. Przemiła atmosfera, Ewelina, Gabriela, fajne koleżanki, miłe, serdeczne, uśmiechnięte, lokal przepiękny, jest naprawdę wielki, jest sporo miejsca. Nie wiem, jak zawsze mówię, że dzwońcie, spytać się o miejsce, to nie wiem, może w weekend. Wiecie, ja tu byłem w środku tygodnia, to były pustki, ale w weekend każdy z nas ma darmowe minuty, to sobie możecie po prostu zadzwonić. Ale tak, lokal świetny, jedzenie przepyszne. Browarka możecie sobie tam wypić, szota, wódeczki, mega ode mnie smaczy. Ceny dla mnie są naprawdę normalne. Nie ma jakichś tych, jeżeli zawsze tak mówię często, nie? Dla tych marudzicieli, jeżeli mówicie, że dużo czy coś, to wyjdźcie sobie po prostu gdzieś i no i zobaczcie, jakie są realia. Aż dziwnie Wam składać życzenia świąteczne w krótkich spodenkach i w krótkim rękawku, ale co? Wesołych świąt, jak najmniej afer, jak najmniej w ogóle rozmów, to znaczy jak najmniej w ogóle nie rozmawiacie o jakiejś polityce, która w 98% z Was w ogóle nie dotyczy. Te bzdury. Cieszcie się, bo zobaczycie, że kiedyś za te marudzenie czy coś, dopiero Wam się coś spieprzy, ale wtedy już będzie za późno. Cieszcie się z tego, co macie, a jeżeli jesteście niezadowoleni z tego, co macie, to róbcie, żebyście mieli więcej. Bardzo proste, nie marudzimy. To były życzenia. Tradycyjny apel, nie przepracowywać się, chociaż teraz większość z nas będzie miała wolne, bo świąteczna przerwa, nie przepracowywać się, wychodzić z ukochanymi, ukochane niech zabierają ukochanych. Chodźcie tu bliżej. No i widzimy się w niedzielę, godzina 19.
No to już będzie po świętach, ale jeszcze będzie przed Nowym Rokiem. Niedziela, godzina 19 UK czasu. Hej.